Dla każdego, kto nie jest w temacie, Fazbear Fanverse Initiative to projekt, w którym Scott Cawthon funduje fanowskie gry FNAF. Dostajemy oficjalne fangamy z merchem, z mobilnymi portami. Pozwala to fanom stworzyć coś wyjątkowego. No i żadna z tych gier nie łączy się z uniwersum Scotta. Każdy tworzy własną historię, interpretuje rzeczy na swój sposób. Te światy nie działają ze sobą. Na ten moment mamy 5 projektów, a w przyszłości może być więcej. Mamy spore szanse na oficjalny FNAFowy Pac-Man. Oryginalna seria wyewoluowała, gry odsuwają się od klasycznego stylu. Właśnie dzięki Fanverse'owi dostajemy parę takich klasycznych, nowych gier FNAF i dla wielu fanów jest to bardzo ważne. Jak wynika z tytułu, największym newsem obecnie jest Pop Goes Arcade. Steamowa wersja i dodatkowy content wychodzą w przyszłym miesiącu. Ale chcę też omówić wszystko inne z Fanverse, co działo się od zeszłego sierpnia. No i wiele osób na to nie patrzy, więc przypominam, to jest film z czerwca 2022. Za parę miesięcy newsy będą nieaktualne i wtedy powinniście szukać nowszych filmów. Obserwujcie też twórców na Twitterze, żeby zawsze być na bieżąco. Na filmie mówię naprawdę dużo rzeczy, więc możecie spojrzeć tutaj na listę tematów i przewinąć do tych, które was interesują. Albo oglądajcie coś po kolei, polecam tą opcję. Zacznijmy od małych newsów na szybko. Jeśli jakimś cudem was to minęło, Flamptis 3 wyszedł pół roku temu. Możecie obejrzeć moje omówienie i cichy gameplay na playliście. Możecie zagrać. Gra jest dostępna za darmo na GameJolcie lub za 10 zł na telefony. Prace nad The Joy of Creation w końcu ruszają do przodu. Choć gra została zapowiedziana 2 lata temu, to prace bardzo długo stały w miejscu. Nixon pracował nad Dark Deception i innymi grami i legalnie nie mógł po prostu zająć się The Joy of Creation. Dopiero teraz pod koniec kwietnia się to zmieniło. Wiemy też, że w grze miały pojawić się zmodyfikowane modele robotów z Help Wanted, ale to się zmieniło i powstanie coś od zera. Nie chodzi tutaj raczej o żaden redesign, po prostu modele dostosowane do potrzeb. Five Nights at Candy's 4 stoi pod znakiem zapytania. Emily pracuje nad Pop Goes, ale praca nad FNAF wciąż prom do przodu. Niewiele wiemy, bo Emily się na ten temat nie wypowiada. W lutym był malutki news z sekretną wiadomością Don't Forget, która w kółko się przy FNAF 4 pojawia. 1 kwietnia wyszedł troll trailer. Emily się powydurniał, ale zasugerował pojawienie się Lollipopa. Potem znowu w maju. Ciężko cokolwiek zgadywać na ten moment. We FNAF 3 Lollipop jest zmyślonym przyjacielem Mary, ale teraz pewnie już nie będzie. Wydaje mi się, że pojawi się prawdziwa zabawka, z którą Mary się dopiero później zaprzyjaźni. Tyle z tych newsów. Najwięcej fanwersowych informacji praktycznie zawsze dostajemy z Pop Goes. Kane prowadzi bardzo otwarty development i nic w tym dziwnego, bo to jest reboot gry, którą już znamy. Możemy zobaczyć, jak wszystko zmieniło się, rozwinęło. Na potrzeby tego filmu przejrzałem tweety z 10 miesięcy, było tego naprawdę dużo. Sporo newsów, memów, artów. Można tutaj o wielu rzeczach porozmawiać. Ciekawostka na przykład jest taka. Jeśli gra kiedykolwiek dostanie sequel, to raczej będzie nazywał się Ultraviolet. Na ten moment oczywiście nikt poważnie nad sequelem nie myśli, ale to po prostu fajny tytuł, który bardzo się Kane'owi spodobał. Żeby rozbić te na główne wątki, dostaliśmy już pełny gang animatroników z pizzerii Pop Goes. Oczywiście mówię tutaj o podstawowej paczce. Nie wiem, czy nie pojawią się jakieś dodatkowe postacie. Nie mamy nic na temat Stringsa czy Simona. Ostatnio pokazano 2, a teraz mamy już pełny komplet. Pop Goes, Stone, Blake, Sarah i Saffron. Mamy też pokazanego Endoszkieleta i Black Rabbita. Jak wam się podobają te animatroniki? Widać tutaj dosyć poważny level up w porównaniu do designów z 2015 roku. Oryginalnie Pop Goes przedstawił po prostu nowe toy animatroniki, ale tym razem dostajemy zupełnie nowy design. Same ich zaprojektowanie to naprawdę kawał dobrej roboty. Uwielbiam ręce Stone'a, które są po części skrzydłami. Ubranie postaci też są fajne i przemyślane, wyraźnie widać kto jest kim. Pop Goes jako główna gwiazda, wiewiórki i wykonawcy. Stone ma swój szalik, bo siedzi na dworze, a Blake jest prawdziwym mechanikiem restauracji. Są też drobne szczegóły, jak pazurki Blake'a, które pewnie pomagają mu korzystać z telefonu. Sarah i Saffron mają swoje ubrania i wielkie ogony, ale mogą być one ściągnięte, kiedy będą łazić po wentylacji. Podoba mi się też to, że dziewczyny otrzymały trochę indywidualności. Wcześniej był prawie całkowicie rekolorami siebie nawzajem, ale teraz już nie. W dużym skrócie Sarah jest bardziej gładka, spokojna, a Saffron jest bardziej ostra, energiczna. Fajnym smaczkiem jest też to, że animatroniki mają swoje plakaty i swoje kreskówkowe wersje. Rozumiecie, że tu są podpisy, taka sugestia, że każdy z tych robotów podpisał swój własny plakat. Jest to bardzo fajny pomysł. W całej grupce pojawi się jeszcze Manora, która nie posiada swojej robotycznej wersji, ale jest po prostu postacią w uniwersum. Pojawi się jej kreskówkowa wersja, ma ona swoją rolę w Pop Goes Arcade. Zażartowałem sobie jakiś czas temu, że zespół musiał później grę i po prostu zrobić model Manory, bo potrzebuje go do mema. Te 6 kolorów, z którymi te postaci się wiążą, to dosłownie 6 kamieni nieskończoności. No i Holly the Robin, wcześniej Red the Robin, jest w podobnej sytuacji do Manory. Ciekawi mnie, czy Holly też będzie mieć swoją kreskówkową wersję i plakaty. Poza postaciami mamy pokazane nowe pokoje i inne szczegóły. Party Room jest bardzo ładnie zaprojektowany. W starym Pop Goes masa pokoi wyglądała tak samo. Wrzucili stoliki do pokoju, uznali, że to tyle. Tutaj pokój zabaw służy naprawdę do zabaw. Na dole widać drukarkę, a na górze drzwi do Parts and Service, czyli tam, gdzie przynajmniej w poprzedniej wersji gry Pop Goes drukował głowę Black Rabbita.
Wszystko jest tutaj ładnie zrobione, zwłaszcza podoba mi się figurka pikselowego Stone'a i na drugi na balonach, no i ten przyjazny śmietnik tam z tyłu. Zobaczyliśmy też teaser tego, jak będzie wyglądał parking i wygląda bardzo fotorealistycznie, przynajmniej ta rozmyta wersja. Może nie będzie aż tak pięknie, jak zobaczymy szczegóły, ale to wciąż wygląda świetnie. Cała gra ma bazować na oryginalnym Pop Goes, ale nie będzie taka sama. Ciekawi mnie temat wiewiórek, bo z tego co wynika Saffron ma robić coś zupełnie innego niż Sarah. Nie będą już podróżować razem. W początku miałem taki pomysł, żeby obie wchodziły do wentylacji, ale rozdzielały się, żeby nas zdezorientować. To byłby ciekawy upgrade ich mechaniki, ale jeżeli Saffron ma dostać coś zupełnie nowego, to jest jeszcze lepiej. Wiemy też, że panika zostanie rozwinięta. Wcześniej miałeś pasek, który się ładował i przegrywałeś. Teraz są dwa paski. Chwilowa panika, stała panika. Kiedy górny pasek doleci do końca, to dolny pasek zaczyna rosnąć już na stałe. Zmienia to trochę koncept na panikę, bo wcześniej traciłeś życie i je regenerowałeś. Animatroniki musiały cię dojechać raz, a mocno. Teraz, kiedy stracisz życie, to już go po prostu nie odzyskujesz. Możesz zginąć, jeżeli ciągle będziesz dostawał jakieś drobne ataki. Będzie trzeba tu być bardzo ostrożnym, żeby nie być pod kreską pod koniec nocy. Będzie ciekawie. Kane potwierdził też, że w grze pojawi się tzw. Dynamic Ambience. Muzyka będzie zmieniała się wraz z wzrostem paniki. Będą pojawiały się coraz to następne warstwy soundtracku, jedna na drugą, im gorzej jest z naszym protagonistą. Jest to ciekawy, dosyć klimatyczny koncept, wydaje mi się. W tą grę wchodzi naprawdę dużo wysiłku i zaangażowania i cały team zasługuje na parę słów uznania. Naprawdę, mamy tutaj prawdziwe legendy, bo grę programuje wariat Emil Mako. Jak Click Team jest uznawany za słaby i przestarzały, tak Emil wyciska z niego wszystko i tworzy niesamowite shadery. Pewnie pamiętacie też Turntale, która jest świetną artystką. To wygląda jak rendery, ale to są po prostu jej rysunki. Turntale zajmuje się koncept artem i to ona zaprojektowała roboty, które potem wymodelował Smashing Renders, następny, profesjonalny modelarz. Możecie też kojarzyć GarrettTube, twórcę Fredbear & Friends, który zajmuje się otoczeniem, pokojami. Z tego co rozumiem, to on wymodelował większość sprzętu potrzebnego do pokoi. Pozostali modelarze, mniej znani, ale wciąż utalentowani, to Mr. Nobo i Witch. Nie mam wiele informacji na temat ich pracy, bo wymagałoby to wielkiej tabelki, kto robił który kubek, którą śrubkę. Orientuję się tyle, że Mr. Nobo zajmuje się technologią, stworzył endoszkielet robotów, a Witch pracował nad Black Rabbitem. I na pewno oboje z nich zrobili dużo więcej. Znajdziecie ich pracę też w innych fangame'ach. Jest zremasterowany Five Nights at Natis, a także The Web of Cogs and Oil. Oba ciekawe projekty, które polecam wam przejrzeć. Kreskówkowego artysta możecie już kojarzyć, jeżeli śledzicie Dołko lub Hex, bo robi on dużo ilustracji promocyjnych w tym miejscu. Jeśli widzicie tą kreskę, to właśnie jest Stupid Butterfly. Plakaty, rysunki czy też karty kolekcjonerskie, to wszystko jest naprawdę wysokiej jakości, widać w nich styl, widać doświadczenie włożone w tą pracę. Naprawdę ciekawie w fangame'ie FNAF mieć rysunkowe plakaty zamiast renderów. Scott, jako że robił wszystko sam, to musiał robić rendery i tak się przyjęło. Rysunki naprawdę dają przyjemnego, nowego klimatu tej grze. Muzyką zajmuje się Radiark. Już słyszeliśmy Ad Machina jego autorstwa i to on odpowiada za cały ten Dynamic Ambience i jego warstwy, które pojawiają się w grze. Znalazłem, że Kane jest wielkim fanem Radiark, zwłaszcza utworu Mangle, który po prostu nadaje klimat ucieczki przed Mangle. Następny doświadczony członek zespołu. Taka 8-bitowa muzyka, która pojawia się w Arcade, jest autorstwa Kane'a, ale takie zwyczajne utwory i soundtracki to Radiark. Po drodze zespół stworzył też inny, bardzo ważny popgłosowy projekt, czyli paczki emotek. Możecie ściągnąć zestaw tabliczek Stone'a lub zestaw Long Pop Goes i wrzucić go sobie na serwer Discord, żeby tworzyć ogromne i śmieszne abominacje. No i nie martwcie się, że ten projekt wam później gra pół roku, bo trzeba czasami odstresowanie zaszalić z takimi małymi barierami, żeby potem wrócić do developmentu ze zdwojoną siłą. Za miesiąc, planowana data premiery to 1 lipca, wychodzi Pop Goes Arcade Premium. Taka pełna, rozszerzona wersja Pop Goes Arcade, którą już znam od jakiegoś czasu. Oryginalnie graliśmy jakby w pierwszą część tej historii, Pop Goes and the Dead Forest, a ta wersja premium będzie posiadała zupełnie nowy rozdział historii o nazwie Pop Goes and the Machinist. W grze pojawi się nowy złoczyńca, przeciwnicy, mechaniki, a także masa drobnych nowinek jak Bestiariusz. Co jest wyjątkowego w tej grze? Jest to pierwszy faktyczny FNAF-owy fangame na Steamie. Nie licząc tej innej gry, co nie rozumiem, czemu jej jeszcze nie zdjęli. Ale naprawdę niesamowite jest zobaczyć, jak fanware zaczyna rosnąć. Gra ma dostać osiągnięcia, pomysł jest także na steamowe karty kolekcjonerskie, co jest znanym elementem Steama, ale żadna FNAF-owa gra do tej pory ich nie miała, więc naprawdę mam duże nadzieje co do tego. Sam pomysł na tą dodatkową kampanię zrodził się z tego, że gra ma dostać płatne mobilne porty. Zespół uznał, że byłoby to trochę nieuczciwe, żeby ludzie na telefonach i konsolach płacili za coś, co na komputerach jest darmowe. Dlatego powstaje wersja zwykła i wersja premium. Tak samo będzie z Evergreenem. Na GameJolt jest darmowy Pop Goes Arcade, a na Steam wchodzi wersja premium z dodatkowym contentem. Jakiś czas temu od strony Fanverse w ogóle zaproponowano zespołowi, żeby skupili się na Arcade zamiast na Evergreenie, żeby wypuścić tą jedną grę, zamknąć ten temat, pójść dalej. Dlatego prace nad tą główną grą mogły iść trochę wolniej ostatnimi czasy, co nie oznacza, że prace nad Evergreen się zatrzymały. Cały czas idzie do przodu.
Nie wiemy jeszcze zbyt wiele na temat tego, o czym ta gra w ogóle jest. Po pokonaniu Freddy'ego pojawi się nowy tajemniczy złoczyńca, Manora zostaje uprowadzona i będzie mógł kupować nowe upgrade od Blake'a. Będziemy walczyli z robotycznymi wersjami postaci z Pop Ghost, a także Freddy's. No i bardzo podoba mi się sam fakt tego, że robot Pop Ghost jest dosłownie generated Pop Ghost z anulowanego Pop Ghost Zero, projektu, nad którym Filmorg pracował dawno temu. Tak jak pierwszy rozdział historii inspirował się w części pomysłami z The Dead Forest, tak The Machinist ma ogromne pole do popisu, żeby wykorzystać jakieś inne koncepty z innych starych lub anulowanych projektów. Opowiem wam, jaka jest moja teoria na ten moment. Mamy naprawdę zero informacji, nie spodziewam się, że ona będzie poprawna, ale spróbuję coś zgadnąć. Według mnie złoczyńca będzie inspirowany Simonem. The Dead Forest stworzył Epitomy, czyli swoje własne wersje Pop Ghost animatroników, więc łączyłoby się to z tym, że ten maszynista z Pop Ghost Arcade stworzył robotyczne wersje głównego ganku. Wydaje mi się też, że połączy się to z konceptami Pop Ghost Encore i zamiast zobaczyć Simona, zobaczymy Shadow Freddy'ego. Już wiemy, że animatroniki z Freddy's będą bossami, będzie ich tylko 3. Co z samym Freddym? Wszyscy zginęli, ktoś musiał ich odbudować i wydaje mi się, że właśnie Shadow wersja Freddy'ego bardzo tutaj pasuje. A jeśli inspirujemy się Encore, to może on być jakąś fuzją dwóch postaci. Pop Ghost Arcade mówił trochę o duszach i jeżeli planują, żeby ta nowa historia też miała jakieś fabularne znaczenie i o czymś mówiła, to też jest dobre miejsce, żeby o duszach porozmawiać. Black Rabbita już tutaj nie będzie, bo opuściła maszynę, ale gra może mieć jakieś ważne dialogi, takie jak te pamiętniki króla w głównej grze. Zastanawiam się też, czy te podkopy i podziemie nie nawiązują trochę do piwnicy, w której miał dziecię Pop Ghost 2. Choć może teraz trochę za bardzo się doszukuję, ale nieważne, pamiętajcie. To tylko moje zgadywanki i na pewno jestem w błędzie, bo na niczym konkretnym, mocnym, solidnym tego nie opieram. Niedawno wyszedł trailer i kampania promocyjna do tej gry, więc widzimy nowe szczegóły, jak farby do kustomizacji Pop Ghosta czy parę nowych postaci. Mają się też pojawić mechaniki ładowania specjalnych ataków i przebijania tarczy. No wychodzi na to, że roboty będą miały tarcze, będą silniejsze i będą niwelowały nasze ataki, co może być dosyć trudne do pokonania. Zupełnie wyższy poziom walk. W ogóle ciekawe jest to, że uratowaliśmy wszystkie lasy i dzięki temu wszystkie zwierzęta zyskały świadomość i teraz pojawiają się w różnych częściach w drugim rozdziale. W poprzednich teaserach widzieliśmy orła w ogrodzie, bobra w lesie, a teraz widzimy dzięcioła w kamizelce przy lokacji bossa. Kane ostatnio bardzo się też wkręcił w grę Inscription i The Machinist pożycza inną mechanikę z tej gry, czyli Overkill. Jeśli zadasz obrażenia znacznie przekraczające życia przeciwnika, to dostaniesz bonusowe nagrody, części, które pozwolą ci korzystać ze sklepiku Blake'a. Podoba mi się ta mechanika, bo pozwala trochę bardziej tryhardować w tą grę, co ja sam bardzo lubię. Pop Ghost Evergreen jest wciąż we wczesnych stanach produkcji, minie sporo czasu zanim gra wyjdzie. Kane cały czas powtarza, że to będzie ostatnia fanwersowa gra najprawdopodobniej, bo jest to wyjątkowo ambitny projekt. Dlatego póki co zostaje nam się skupić na Pop Ghost Arcade, no i czekaj na inne fangamy. Arcade Premium wychodzi na lipiec, prawdopodobnie na 1 lipca, jeżeli nic się nie odwali. Kiedy gra wyjdzie, to przejdę sobie pierwszy rozdział gry samemu dla osiągnięć i dla bestiariusza, a potem mam w planach streamować nową część tej gry na Twitchu, więc będę o tym informował po premierze. Na kanale pojawi się oczywiście osobno od tego omówienie całej gry, tak jak zawsze. Czekajcie na premierę. Na ten moment to tyle z Pop Ghost, choć mam parę innych fanwersowych newsów jeszcze do powiedzenia. Czy mówił wam coś nazwa Afton Build? Na pewno nie wszyscy są w temacie, ale 2 miesiące temu została anulowana i ogłoszona gra, która miała trafić do fanwersa. Zgadza się, w tej kolejności najpierw anulowana, a potem ogłoszona. Afton Build był tworzony 1,5 roku i był to projekt wysłany do Scotta w nadziei, że zostanie przyjęty do fanverse. Choć było blisko, to niestety projekt nie przeszedł. Sama gra jest bardzo ładna, jest to ambitny projekt w Unreal Engine, w którym miałeś na celu odwiedzać przeróżne lokacje i zbierać remnant. Współpracowałeś z Williamem Aftonem w Springtrapie, posiadali masę ciekawych designów i rozbudowanych lokacji. Pomysł na grę był dobry i dostępne jest 40-minutowe demo gry. Niestety gra była bardzo ambitna, więc potrzebowała funduszy. Jeśli Scott jej nie przyjął do fanverse, to nie było sensu jej robić dalej. Same powody, dla których gra nie przyszła, są skomplikowane i nie do końca jasne. W końcu była zamknięta dyskusja pomiędzy Scottem a deweloperami. Powstała z tego nawet spora drama, bo ludzie się różnych rzeczy doszukiwali. Ale nie zamierzam o tym dyskutować tak naprawdę. Nie wszystko musimy wiedzieć. Rzeczy mogą pozostać prywatne. Można się za to pytać o to, co zrobić, żeby moja gra trafiła do fanversa. Jest to temat do dyskusji, jest to temat bardzo trudny, więc nie chcę tutaj dużej rozkminy robić, ale no, nie śpieszcie się tak do fanversa. Róbcie inne fangamy, zbierajcie doświadczenie, nie róbcie z tego jeszcze najważniejszego projektu życia, bo zostanie anulowany najpewniej. Każdy z obecnych deweloperów, którzy biorą udział w fanverse, ma wyrobione imię, ma doświadczenie, są raczej godni zaufania, że ukończą grę, no i są pełnoletni. To też jest bardzo ważna część informacji. Moja osobista opinia na temat Afton Build jest taka, że wyszedł im bardzo dobry i ciekawy koncept. Wiele osób bardzo chwaliło tą grę, zwłaszcza w porównaniu do Security Breach i na pewno zebrałoby duże zainteresowanie. Mimo wszystko bardzo nie podobał mi się ten projekt z
fabularnego punktu widzenia. Gra bardzo silnie ingerowała w główną fabułę FNAF-a, dzieje się po FNAF 3, jest tutaj William Afton w Springtrapie i to jeszcze z dużą ilością voice actingu. Remnant jest ważnym elementem gry i twórcy interpretują go na swój sposób, który mi się nie podoba. Wygląda jakby Remnant był jakimś paliwem dla Williama. Chodzi mi o to, że ten temat jest związany z masą teorii, związany z masą sprzecznych opinii i to jest problem. Jeżeli tworzysz fangame FNAF-a, to możesz robić coś, co się żywnie podoba. Ale jeśli robisz oficjalny, zatwierdzony przez Scotta spin-off gry, to nie chciałbym, żeby on się na takie tematy wypowiadał w ogóle. Niektórzy uznają, że to jest oficjalne potwierdzenie od Scotta, choć tak nie jest. Masa osób będzie się kusić o to, jak został napisany William, czy inne tego typu bariery. Kiedy robisz swoją grę, to według mnie powinieneś skupić się na własnej historii, na własnych postaciach. Freddy może sobie istnieć w tyle, ale gra nie powinna odpowiadać na teorie i debaty. Dlatego na przykład bardzo podoba mi się, że w serii Pop Goes William Afton nie istnieje i zamiast niego mordercą jest Simon. Znacznie łatwiej jest tutaj rozróżnić dwie osobne historie. Sam Pop Goes akurat nawiązuje znacznie więcej do głównej fabuły niż inne fanwersowe produkcje, ale to wciąż nie jest tak agresywne nawiązania i wyjaśnienia jak w Afton Build. Tutaj co najwyżej będzie się kłócił z kimś na internecie, kto uważa, że Scott potwierdził, że to i Bonnie ugryzł w The Bite of 87. Tyle. Ale pamiętajcie, to jest moja osobista opinia, to nie są słowa Scotta, to nie jest powód, dla którego projekt nie przyszedł, po prostu moje przemyślenia. Zbliżamy się powoli do końca odcinka, ale jest tutaj też spory temat FNAF Plusa. Po jednej takiej durnej dramie Filmorg postanowił zrobić mały trolling i brutalnie zginął. Tak naprawdę po prostu opuścił Twitter na 1,5 miesiąca. Phil, naprawdę, zazdroszczę ci, że udało ci się coś takiego zrobić, też chciałbym mieć takie umiejętności. Planował siedzieć cicho znacznie dłużej i chciał pojawić się dopiero wtedy, kiedy FNAF Plus zostanie strony na Steamie, ale z pewnych powodów powrócił do życia wcześniej. I dostaliśmy pokaz gameplayu ostatnio. Żeby jeszcze wyjaśnić, co było wcześniej, parę miesięcy temu dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Okazuje się, że Foxy ukrywa się praktycznie w każdej części tego długiego filmiku teasera. Jak pokazywałem na poprzednim filmie, jest jeden taki przypadek w głównej sali, ale on przyglądał się dzieciakowi cały czas, od samego początku, w każdym momencie. Co ciekawe, YouTube trochę zepsuł jakoś nagrania i Foxy'ego zupełnie nie było widać przy pirackiej zatoczce. Nikt nie mógł go znaleźć, choć tam był. Film musiał pokazać osobny render przedstawiający tą klatkę filmu. Dowiedzieliśmy się też, że ktoś przyglądał się momentowi, kiedy dzieciak został zaatakowany. Kiedy głowy animatroników zwracają się w jego kierunku, to także kamera w rogu się na nas patrzy, jest włączona. I zostało to potwierdzone, że jest to ważny element do teoretyzowania. Ciekawe, czy chodzi tutaj o jakiegoś konkretnego żywego człowieka, o zabójcę, kogoś innego? Chyba nie chodzi tutaj o ducha, ale nie jestem pewien. Phil prowadził Q&A i odpowiedział na parę pytań, z czego mamy parę informacji. Mogą pojawić się jakieś nowe animatroniki, ale nie będą raczej brały udziału w gameplayu. Nie będzie minigierek, nie będzie cutscenek, gra będzie miała custom night, ale raczej będzie to włączanie i wyłączanie różnych trybów i opcji, a nie takie typowe 4.20. Gra ma trwać, co zabawne, 5 nocy. Co ciekawe, ani Foxy, ani marionetka nie zabili dzieciaka z ostatniego filmu, co oznacza dwie możliwości. Albo zabił go ktoś inny, albo dzieciak wciąż żyje. Każda z tych dwóch opcji może oznaczać coś ciekawego dla rozwoju fabuły. Może roboty są pod kontrolą mordercy, a może chronią dzieciaka i wyjawi się on jakoś podczas rozwoju fabuły gry. Kto wie. W tym miesiącu dostaliśmy minutę gameplayu. Choć to tylko taki pokaz tego, jak biuro wygląda, jak działa, bo z tego filmiku został nawet usunięty guzik światła przy drzwiach, więc może tutaj się pojawi coś więcej. Pierwsze, co na pewno przykuwa uwagę, to to, jak szeroki jest tutaj punkt widzenia. Patrzymy się w lewo i patrzymy się w prawo i widzimy drzwi od lokacji z zupełnie innego kąta widzenia niż w jakimkolwiek innym fangame'ie. To jest bardzo ładne, bardzo mi się ten klimat podoba. Mamy całą tą wajchę, żeby opuścić drzwi na dół i do góry. No i na co na pewno wszyscy zwrócili uwagę, kamery stoją w miejscu i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby je przyciągać na lewo i prawo. To oznacza, że raczej na pewno animatroniki będą ukrywały się w różnych kątach i że gameplay będzie trochę wolniejszy niż w oryginalnym FNAF 1. A skoro będzie wolniejszy, to wydaje mi się, że będziemy musieli wykonywać znacznie mniej błędów. Nasze akcje powinny być dokładne. Może nie będzie możliwości, żeby zdążyć z zamknięciem obu drzwi naraz, jak Bonnie czyka szybko się pojawią, kto wie. Prawdopodobnie będziemy musieli kamery tym razem faktycznie przeglądać. Wygląda też na to, że całe to biuro zmienia trochę swoje znaczenie i osoba pracująca tutaj podczas dnia ma kontakt z klientami. Jest okienko, są zasady, jak się zachowywać, jak odnosić do klientów. Bardzo podoba mi się ta lista, bo to jest sequel do zasad skierowanych dla klientów. Filmik podaje nam też ważną informację. Kamera 10 w prawym dolnym rogu przedstawia Electrical Room. Najwyraźniej będzie miał swoje duże znaczenie w gameplayu. Widzimy, jak się zmienia. Na filmiku jest tak, a na innym zdjęciu inaczej. Wskaźnik z boku i samo istnienie budki może mieć ważne znaczenie. W oryginalnym FNAF to właśnie Freddy Fazbear kierował się w tym kierunku i zastanawiał mnie, czy może czasem nie trafię do tego pokoju, kiedy akurat stoisz blisko nas i pilnuje drzwi. Jest też drugi punkt widzenia. Co jeżeli ten pokój wiąże się z Foxym? Na początek wyjaśnię kontekst tej teorii. Foxy nie znajduje się już z boku po lewej od naszego biura i korytarzy. Foxy znajduje się na samym środku pomiędzy dwoma przejściami. Co jeżeli tym razem Foxy może wbiegać w dowolny
Może będziemy musieli to zweryfikować, zanim będziemy zamykać drzwi. Może to też mieć duże znaczenie w związku z tą mechaniką przeglądania kamery. Ale druga rzecz, wiecie jak Foxy działa w oryginalnym FNAFie. Wbiega w korytarz, uderza nam w drzwi i nagle bez powodu tracimy parę procent energii. Co jeżeli Phil chce zrobić podobną mechanikę, ale nadać jej sens? Foxy będzie uderzał w drzwi, a jeśli mu się nie uda, trafiał do pokoju, w którym jest coś w stanie zrobić z naszym prądem. Ten pomysł bardzo mi się podoba, ale ma swój problem, bo Electrical Room jest tylko w jednym z tych korytarzy. Jeśli dobrze rozumiemy, to w drugim korytarzu znajduje się schowek na szczotki i tam Foxy wiele nie zrobi. Chyba. Może zrobi. Nie jestem całkowicie pewny, ale wydaje mi się, że sam pomysł ma jakieś ręce i nogi. Może więcej się wyjaśni w przyszłości, ale sam koncept, żeby Foxy wbiegał w oba korytarze bardzo mi się podoba. Na kamerach ustalasz, w którą stronę idzie, a kiedy usłyszysz jego bieg, musisz szybko wybrać drzwi. Tak ja to sobie wyobrażam, może będzie inaczej. Ogólnie, skoro już mówimy o schowku, jest ten ciekawy screen, który ma zaznaczoną kamerę na scenie, ale pokazuje właśnie schowek. Wydaje mi się, że to jest błąd, w sensie zgaduję, że to zdjęcie było wykonane wtedy, kiedy guzik już był wciśnięty, ale kamera się nie zaktualizowała jeszcze. Schowek to raczej na pewno kamera 8, a na 100% to nie jest główna scena. Bardzo fajną informacją jest też to, że gra będzie posiadała możliwości kustomizacji. Phil zbierał informacje na temat tego, jakie reskiny interfejsu ludzie by chcieli, ale wyraźnie widać na tych ilustracjach, że są one bardziej rozbudowane niż mogłoby się wydawać. Istnieje możliwość zmiany guzików, filtrów na kamerze, a także guzików w biurze. Raz masz wajcha, raz masz tradycyjny FNAF-owy guzik. Możesz też mieszać różne części interfejsu ze sobą. Jest to naprawdę bardzo fajny drobiazg. Gra jako gra wciąż nie jest jeszcze blisko premiery. Zanim to się stanie, to powinniśmy dostać jeszcze trailer co najmniej. Phil ukończył wszystkie modele, wszystkie rendery, zbudował interfejs i nawet napisał AI przeciwników, choć jest ono na ten moment bardzo zbłędowane. W pracy jest AI, balans, dźwięki, coś co ma jeszcze atmosferę poprawić, menu i zakończenia. Wydaje mi się, że premiera przed końcem roku brzmi realistycznie, ale nie jestem Philem, żeby wiedzieć ile konkretnie pracy jest jeszcze do zrobienia. Póki nie ma oficjalnej daty premiery, to na nic się jeszcze nie nastawiajcie. Ostatni news na dzisiaj to merch, fanwersowy merch. Mówię tutaj o figurkach z Youtuza i od prawie roku dostałem jakieś tam drobne informacje na ten temat. Youtuz planował co najmniej 3 fale, czyli główny zestaw z FNAF-a, Security Breach, a potem fanverse. I ta druga fala, Security Breach, trwa właśnie teraz. Fanverse jest następny w kolejce z FNAF-a i preordery wyjdą prawdopodobnie gdzieś na jesień. Na ten moment wiemy, że zestaw prawdopodobnie będzie miał 3 postacie: Candy, Pop Ghost i Ignited Freddy. Ten ostatni został już pokazany jako drobny teaser na TikToku na tym zdjęciu. W lewym górnym rogu widać też najprawdopodobniej urywek figurki Pop Ghousta. I wszystko to zapowiada się obiecująco. Ja sam myślę, że kupię Pop Ghousta i Candy'ego. Zbankrutuję z tego powodu, no ale trudno, będę was musiał prosić o hajs z YouTube'a. Ale tak, pierwszy prawdziwy fanwersowy merch nadchodzi. I tyle z fanversa. Było tego więcej niż bym się spodziewał, dlatego muszę te filmy robić trochę częściej. Mam nadzieję, że temat wam się spodobał. Mam nadzieję, że oglądaliście film do końca. Dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w następnych filmach.